I ja w ogóle tuż przed październikiem, przed tym 19, wyjeżdżałam i poszłam się pożegnać z księdzem przed tym wyjazdem i to było 12 października, jak ja poszłam do księdza. Ja nawet bym już nie śmiała tam wchodzić, bo mi się wydawało, że ten ksiądz już jest tak obciążony, już tyle tam ludzi się kotłuje i tak dalej, ale mama mnie zaciągnęła tam do tego księdza i posiedzieliśmy. I ksiądz wtedy opowiadał o tym, że myśli, że w każdej chwili ktoś może na ten ołtarz wejść i go zadźgać nożem. Miał takie przeczucie śmierci. Mówił wtedy o tym. Myśmy dosyć długo posiedziały do nocy i później przecież 13, czyli dzień po tej rozmowie, ja 13 wyjeżdżałam do tej Francji, a dzień po tej rozmowie był ten pierwszy zamach na księdza wtedy. To rzucanie kamieniami. Także no, miał pełną świadomość tego, że wisi nad nim to. No on po prostu nie potrafił, jak podjął zobowiązanie, to się po prostu, żeby miał zginąć, to on je wypełnił. Bo przecież też jest ta cała historia z tym wyjazdem, motanie, żeby może on wyjechał za granicę, żeby ten... No a on no, nie był w stanie, on się czuł związany z tymi ludźmi, z Solidarności, z Hutą, z tym, co w ogóle zaczął tę mszę za ojczyznę, z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżali z Polski, od których dostawał listy, którzy dostawali od niego taką nadzieję i właśnie tą wyspę wolności. No on, mimo że już i intelektualiści, i prymas, i milicja obywatelska, i wszyscy byli przeciwko, to on nie mógł tego przestać, no, po prostu uważał, że to jest, że to jest potrzebne, czy że no, nie potrafił zdradzić, No, dla mnie to jest w ogóle straszne sobie wyobrazić, że on był sam, bo nawet w tej opowieści, że on na ołtarzu ktoś go tym nożem zabija, to on jest wśród nas, prawda? A on sam w nocy z tym cyborgiem jednym, o Jezu, straszne. Ohydny ten Piotrowski taki. No ja się dowiedziałam, jak byłam w tym Paryżu, No chyba jakoś w telewizji to zobaczyłam, czy coś. Pamiętam, że mi tak strasznie źle tam było, bo byłam sama tam w tym, tak, że nie byłam jak gdyby tutaj z innymi ludźmi, którzy go znali. Zawsze byłam przekonana, że ksiądz później zginął niż 19. Nie wiem, jak to było, ale nosiłam taki krzyżyk na rzemyku. To dosyć popularny ten wzór był, to jest taki końcówka tego, nie wiem jak to się, pastorał, tak? Czy taki, co Ojciec Święty ma. Na rzemyku taki krzyżyk nosiłam. I jak ja byłam w tej Francji, rano zakładałam ten krzyżyk przy śniadaniu i wzięłam go tak na rękę, miałam założyć i on, ten krzyżyk, rozpadł się na kilka części. Na ręku mi rozpadł się. To było tak dziwne, że wszyscy jakoś tak, tam parę osób byliśmy, bo u jakichś znajomych nocowałam. No ale zostawiłam, poprosiłam, żeby mi zlutował tam taki chłopak ten krzyżyk. I dopiero po iluś tam miesiącach sobie przypomniałam tą historię. I sobie pomyślałam, Boże Święty, to przecież było w październiku. Zaczęłam tam latać w tym, znalazłam w swoim kalendarzu datę tego i to był 21 października rano. I ja od tamtej pory jestem przekonana, że to jest, że wtedy dopiero ksiądz, nie wiem, czy już zaczął umierać, czy zmarł, czy nie wiem. Ale nigdy nie wierzyłam, że to 19. Zresztą tego krzyżyka jakoś on mi nie zlutował, nie dało się to. Jakoś w częściach go zachowałam.